No to lecimy do Szanghaju. Kolejne miejsce. W Szanghaju kolejne ekstra miejsce. Zastanawia nas jedna sprawa. Co oni tutaj mają? Że nad tym lotniskiem, jak lądowaliśmy, trzeba było mieć zasłonięte okna i przy starcie też są zasłonięte i nie można odsłaniać. A wszędzie to jest obowiązkowo, że mają być odsłonięte okna. Ciekawe, co to jest. Paweł, jak myślisz? UFO może. Może być. No, jesteśmy w Szanghaju. Po 3 godzinach, trochę opóźnione było. Teraz musimy znaleźć jakiś pociąg i dojechać do centrum. Paweł, cieszysz się, że jesteś w Szanghaju? No. Ja też, szczerze mówiąc. Zawsze chciałem przyjechać do Szanghaju. Ja też. A nigdy nie miałem jakoś to po drodze. Dobra, do miejsca, do którego jedziemy, łatwo dojechać metrem. 3,50 mniej więcej za bilet. W przeliczeniu mamy karty. Musimy dojechać do People's Square, czyli miejsca w sumie, gdzie będzie nagrywany też jutrzejszy odcinek, bardzo ciekawy, o targu żon. Będziecie bardzo zaskoczeni, jak tutaj aranżuje się małżeństwa po prostu w parku przez rodziców. Ale to jutro. Dzisiaj pokażę wam, jak piękny jest Szanghaj. W ogóle z takich ciekawostek, nie wiem czy wiecie, i też nie wiem czy to jest prawda, ale chyba jest, że Szanghaj jest największym powierzchniowo miastem świata. Daj metro? Dawaj, dawaj. Dobra, muszę zdementować to, co powiedziałem. A teraz poszukałem więcej informacji. Szanghaj jest na 3. miejscu już. I żyje tu około 30 milionów ludzi. Drugie jest Delhi, gdzie są 33 miliony. I pierwsze Tokio, gdzie jest 37,5 miliona. Niezłe liczby. Paweł, jak ci to wygląda? New York. Nowy Jork, no. Ale ciekawe. Dobra, chodź na drugą stronę. Tu jest nasz hotel. Ten, który wygląda jakby UFO wylądowało na dachu. Tam jest piękny widok stamtąd. Taras widokowy z czym? Z restauracją. Radisson Blu. Tu jesteśmy od razu przy People's Park, gdzie jutro od rana będziemy szukać różnych rzeczy, ale to jutro wam powiem dopiero. No, ja zawsze mówiłem, że mamy farta. Co nie, Paweł? Co? Że mamy farta. My zawsze mamy farta. Okazało się, że pracuje tutaj chłopak z Polski, który mnie ogląda. Bardzo serdecznie cię pozdrawiamy i dziękujemy za pomoc. I załatwił nam lepszy pokój. Także super. A układy nie ma rady. Tak jest. No i patrzcie to. Office. Łazienka, znaczy sypialnia. Łazienka z wanną. Pięknie. Ale to jest nic. Patrzcie ten widok. Nie, tu nie. Gdzie jest? A, tak, tu. Patrzcie. Mamy na najlepszy punkt, jaki jest, czyli na wieżę telewizyjną, na otwieracz. Nie wiem, czy dacie otwieracz. Ale tu będzie bajka, jak się tylko ściemni. A zaraz idziemy zobaczyć na dach. No i ruszamy. No i dobra, ruszamy na miasto, zobaczyć, co tu się wyprawia. 2 godziny teraz zeszło mi na próbę wysyłania materiałów. Powiem wam, że w Chinach się tak ciężko coś wysyła. No bo wiecie, tu dużo stron jest poblokowanych. Wszystko trzeba przez VPN-a. No i to tak idzie jak krew z nosa. Ale prawie sukces. Także niestety park ominąłem dzisiaj, ale pójdziemy tam jutro rano. Znaczy nie park, tylko takie ogrody piękne, które muszę wam obowiązkowo pokazać, bo są jedną z najlepszych atrakcji tutaj, a przynajmniej najbardziej popularnych. No, ale teraz idziemy na inne ciekawsze rzeczy, to, które mnie na przykład bardziej interesowały, czyli piękna promenada, tutaj ta główna ulica, rejs statkiem, no a później na punkt widokowy do nas, do restauracji. Zobacz, jak to ładnie wygląda z góry wszystko. Tutaj centrum handlowe to jest przy naszym modelu. Nasz hotel. Ale z dalsza będzie ładniej wyglądało pewnie, także pokażę jeszcze z dalsza. Ale ja lubię takie mega duże miasta w nocy. To po prostu robi taką robotę, to wszystko jak tu świeci. Paweł to już ze mną z nerwów nie wytrzymuje. Czekał 2 godziny, a na nic nie wzwał, stwierdził, że idzie do sklepu jakiegoś popatrzeć, bo już mu się nie chce czekać dłużej. Co chwilę ktoś podchodzi, coś chce sprzedać. Paweł, co ci chcieli sprzedać na przykład? Kobiety. Kobiety. Chińskie kobiety chcieli sprzedać. Zegarków. No, torebki. No i tutaj właśnie
W Szanghaju jest też miejsce podobno takie, gdzie jest taki targ. No i pewnie tam po prostu biorą cię i do jakichś swoich sklepów prowadzą. Chciałbyś sobie gangsterskie zdjęcie zrobić? No. Z takimi typami? Fajnie, bardzo mi się podoba to miasto. Naprawdę. Bardzo chętnie tu wrócę. Nie, bo właśnie chodzimy zobaczyć, co to jest. Ciekawie wygląda. Mia's Land. Zobaczmy, co tam jest. Tak, no, sklep z zabawkami. Pomyśl tu wejść z ludziom. Pięknie to wygląda. A dopiero zaraz tam podejdziemy, bo ten też w ogóle będzie super. O, na taki statek chcemy wsiąść właśnie. Musimy iść szukać, gdzie go można znaleźć. No tam po prawej, trzeba iść właśnie tam go szukać. Fajnie, to będzie na pewno. Zobaczyć wszystko z wody. No i znaleźliśmy miejsce w końcu, gdzie można to kupić. Trzeba było iść pod ziemię. Bilet na cruise 150 juanów, czyli 75 zł mniej więcej, jakoś tak. I akurat nam się warto, bo za 10 minut odpływa, chyba ostatni już. Z takiej firmy płyniemy. Więc fajnie się dobrze. Jak chcecie mieć takie miejsce w środku, to trzeba dopłacić kolejne 50 zł. Ale najpierw idziemy zobaczyć normalnie, jakie są widoki. A, tutaj to tylko dla tych VIP-ów. Z góry będzie tak. Fajnie, ale przez godzinę, jak tu będziemy płynąć, to będzie trochę za zimno. Dobra. Trzeba było dopłacić, no bo przynajmniej jest ogrzewanie. Patrz, taki pływający hotel. Tutaj też warto przyjść podobno na drugą stronę do tych miejscówek, że też ładnie za to na drugą stronę widać wszystko. Też ciekawy tu jest. Ale czy jest ładny widok? Nie, no jest. Też ciekawy, co? Kolejny dzień w Szanghaju. Zaczynamy od treningu. Rano kawka i od razu na trening. Łapa sama się nie zrobi. Tak, a właśnie najważniejsze, zapraszamy na Nag Muay Camp, który jest z 30 marca do 13 kwietnia. Wbijajcie, stało nam jeszcze 10 miejsc, także zapraszamy serdecznie i to będzie już ostatni w tym roku, także warto skorzystać. Przyjechać do Tajlandii, dobrze potrenować, pobawić się i pozwiedzać piękną Tajlandię. Właśnie się pakujemy i ruszamy na targ żon. Ale chcę wam pokazać, jaki jest smog tutaj. Szok po prostu z tyłu tych budynków. Prawie nie widać. Jest dzisiaj piękna pogoda, nie ma żadnej chmury. Z tyłu normalnie ciemno od smogu. Ktoś mi wczoraj o tym pisał właśnie, że piękne miasto, ale oddychać się nie dobrze. Jest dzisiaj sobota, jesteśmy w People's Park w miejscu.
którym odbywa się targ żon lub targ małżeński, zależy jak to się nazywać to. Rodzice po prostu przychodzą tutaj z ogłoszeniami i szukają partnera dla swoich córek lub też podobno teraz już dla synów, że po prostu wypisują na tabliczkach. Wiecie, dla nas będzie trochę ciężko przeczytać zamysł, bo będzie po chińsku. Może nam pozwolą, żebyśmy sobie zbliżyli translator, to wtedy wam pokażemy. Ale wypisują podobno, że szuka mężczyzny około 1,70 m, pracowitego, jakiegoś przedsiębiorcy dla swojej córki, takiej i takiej. I podobno to wszystko dzieje się tutaj, w samym centrum Szanghaju. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Żebyście nie myśleli, że to jest jakieś sprzedawanie swoich dzieci albo coś, bo my nie jesteśmy w Afryce albo w innym miejscu jakimś, tylko tutaj oni po prostu szukają partnerów. Wiecie jak jest? Niektórzy ludzie są po prostu bardzo wstydliwi. No i rodzice im w tym pomagają. Także chodźmy zobaczyć, jak to wygląda. Paweł, jak oceniasz Szanghaj? Na tle miast, które widziałeś już w Chinach. No to na pewno najlepiej. Na 100%. Jakby to było jeszcze jak 20 stopni na plusie. Nie, jakbyśmy byli w lato, to była petarda. Petarda, naprawdę totalna. petarda. I tak dzisiaj nie jest zimno. Jest No. całkiem spoko, ma być jeszcze cieplej. Ale wczoraj mnie przepiździło straszliwie. Ale ja widziałem parę już miast w Chinach i dla mnie Szanghaj jest na pewno najładniejszym. W porównaniu do tego, co byliśmy wczoraj, to w ogóle nie ma porównania. Nie, no to była wieś. My wczoraj byliśmy po prostu na wsi. My byliśmy na wsi, gdzie mieszka 500 000 ludzi po prostu. A tu 500 000 to mieszka w 3 blokach. No w Szanghaju mieszka 30 milionów ludzi, także wiecie, no jest znaczna różnica. Ale to jest ciekawa akcja. Patrzcie to, przetłumaczyliśmy sobie jedno takie tutaj ogłoszonko, które jest tutaj. Przetłumaczyłem to na translatorze. Jedyna córka, urodzona w lutym 88, studentka, lekarz rodzący, wzrost 158, waga 49, poszukuje pana wykształconego, 170 cm, stabilna praca, mieszkanie, różnica wieku 1 do 5 lat, bez złych nawyków, stan wolny i numer do taty, żeby zadzwonić. Niesamowite to jest, Paweł. To są jaja, naprawdę. Naprawdę. Patrzcie, jak ładnie hotel wygląda, w którym się zatrzymaliśmy. No jest statek kosmiczny. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takim miejscu, o takim targu, o takim chińskim Tinderze, który prowadzą wasi rodzice. No bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. No to jest po prostu miejsce randkowe, ale aranżuje je ktoś inny. Moim zdaniem naprawdę ciekawe miejsce. Nie wiem, czy chciałbym tak kiedykolwiek znaleźć partnera, ale niektórzy ludzie naprawdę są wstydliwi, mają naprawdę niskie mniemanie o sobie i tak dalej. A dzięki takiemu czemuś mogą znaleźć drugą połówkę. Także spoko. Dobra, idziemy dalej. Miałem wam pokazać, co zamówiliśmy sobie na śniadanie chińskiego, ale zapomniałem. Było 5 pierogów, bardzo dobre. Jajeczko i zupka z łątongami. Po doprawieniu całkiem spoko. O, patrzcie. Pięknie tu będzie. Jedziemy do miejsca, gdzie jest naprawdę taki stary chiński styl zachowany. Konkretnie to będzie wyglądało. W ogóle ten film trochę będzie nieaktualny do tego, co jest dzisiaj, ale dzisiaj jest 8 marca. Także wszystkim paniom życzymy wszystkiego najlepszego. Bez was ten świat by był nudny, pamiętajcie. Bez nas też. Bez nas też, oczywiście, ale bez was też. Także wszystkiego najlepszego. Ale to jest świetne w tym Szanghaju, że jest właśnie pomieszanie takiego starego chińskiego stylu z tym nowoczesnym, totalnie odjechanym stylem. Co chcecie, to możecie zobaczyć tutaj. I stare Chiny, i nowe Chiny. To wygląda jak w Chinach. No tu wygląda jak w Chinach. No. Jak w Chinach, tak jak człowiek sobie wyobraża. Teraz idziemy trochę pokazać wam jakiś street food, który tutaj jest. No i może coś dojemy, bo śniadanie było takie słabe trochę. Czy było smaczne, ale za mało. Fajnie, lubię takie miejsca. Przygotowane wszystkie porcje. O, tutaj są twoje łapki ulubione. Ale tutaj reszta to słodycze. Na słodko porobione. Ty, to może kurze łapki też masz na słodko? Spróbowałbyś, taki challenge, Paweł. No dawaj, co ci zależy? Sztywny jesteś strasznie. Takie kraby w panierce. No i żebyście w ogóle wiedzieli, gdzie jesteśmy, bo chyba zapomniałem wam tego powiedzieć w ogóle. Tutaj jest Yuyuan. Dokładnie idziemy do ogrodów Yuyuan. I nie wiem, czy to miejsce, w którym teraz jesteśmy,
ten shopping, bo to tak naprawdę jest centrum handlowe duże, które jest zrobione w super chińskim stylu. I nie wiem, czy to też tak się nazywa, ale po prostu jak przyjedziecie do tych ogrodów, to po drodze zobaczycie to tutaj miejsce. Tu też ładnie porobione jakieś bajerki. Wszędzie pełno ludzi. W ogóle nie wiem, ilu z Was ma TikToka, ale na pewno bardzo dużo osób. Wbijajcie do Pawła na TikToka. Paweł, podróże wojownika. Paweł musi zbierać dobrą liczbę. No i oczywiście na nasze Instagramy. Też na mojego TikToka, ja też założyłem drugiego teraz jeszcze. Pajak Travel, który chcę po angielsku bardziej tam publikować. No ale na razie mi się nie chce tego robić na jeszcze kolejnych social mediów, ale się za to wezmę zaraz po powrocie z tej podróży. Nie chciałem brać po prostu kolejnego telefonu ze sobą, ale muszę się za to... O! Patrz, co pan robi. Ty, niech ci ciulnie z tego kija w głowę. Weź. Pan robi tai chi. Tutaj przyszliśmy teraz zobaczyć też do świątyni. Ludzie odpalają kadzidełka. Się modlą. W sumie trochę przez przypadek tu jesteśmy, ale dobrze wyszło. To też było właśnie w atrakcjach, które warto zobaczyć. Przyszliśmy do sklepu z pamiątkami. Paweł, o, te. Tylko elegancko. Wejście do tych Hue Garden 3 dyszki od osoby, czyli 15 zł. Ludzi jest wszędzie po prostu max. No ale czego tu się spodziewać? Jest weekend. Może wycieczek jest. Ale spoko to wygląda. Ładnie, bardzo. O, tutaj bambusy rosną. Ale bambusy świetne to widziałem w Japonii. Nie wiem, czy wiecie, ale bambus jest najtwardszym drewnem. Przyjechaliśmy właśnie na Fake Market, ale powiem wam, że ceny to mają takie kosmos. Czyli to są gorsze ceny niż w Tajlandii, są dużo lepsze ceny, a to stąd wszystko idzie, nie? No. Ja nie wiem, skąd oni mają te ceny tutaj, nie? No. Gościu mi powiedział za słuchawki 350 zł za fejki. Ja mówię, to jest niepoważne, jak ja w Tajlandii za to płacę 50 zł. No i w końcu to Za 50, nie? No. Nie no, kosmiczne ceny mają. Serio. No nie wiem właśnie. Tam? Czy tu? Za podróbkę koszulki mi powiedział 450 zł. Ja mówię, chłopie, to jest oryginalna czy podróbka, kurwa, bo ja nie rozumiem. No. Dziwne to tu jest. Ja też mam. Widzą turystę, to chcą wykorzystać. Ale bez przesady. Możecie zobaczyć dużo różnego sprzętu elektronicznego. Ale i tak to, co było w tym... Thank you so much. Thank you. Zegarki. Jak w MBK. Na tym... W Bangkoku. Z cenami wariują. No właśnie, tylko to z cenami wariują i to także szok po prostu. No ale nie jednego tak przerobią. Metro tu jest takie tanie. Teraz jedziemy, to musimy dać po 2 zł. Paweł właśnie poszedł. Gdzie on poszedł? O, tam idzie. Idzie już na metro, idzie na lotnisko. On o 17 leci, ja dopiero o 23. On wraca do Tajlandii już dzisiaj. Ja do Libii, do Tripolisu. Fajnie, cieszę się, że tam lecę, bo pół roku czekałem na tą wizę.
wreszcie ją dostałem, a jest ważna jeszcze tylko, ważna jest jeszcze tylko w tym miesiącu. Także jeśli bym jej nie wykorzystał, nie wiadomo kiedy bym dostał kolejną. Kurde, musiałem powoli oddać kurtkę i moje ciepłe rzeczy, rękawiczkę, czapkę i teraz mi zimno. A jeszcze mam pół dnia tutaj, ale stwierdziłem, że nie będę w hotelu siedział, bo szkoda mi siedzieć w hotelu, jak jestem tu jeszcze tylko parę godzin. A myślę, że się z za 5 godzin już tak sobie pojadę gdzieś na lotnisko, tam posiedzieć. Ciekawie się zapowiadają najbliższe dni, bardzo ciekawie. Tak samo ta wyprawa do Algierii, tam też będzie mega, bo tam typowo jadę na pustynię. Myślę, że fajne materiały dla Was przygotuję i z jednego i z drugiego kraju. Przyszedłem jeszcze zobaczyć, jak to wygląda w dzień. No, bo wieczorem robi dużo lepsze wrażenie. Ale dzień też całkiem spoko. Ale jak będziecie, to rejs naprawdę bardzo, ale to bardzo polecam. No i zbieram się już na lotnisko. Metra jakąś godzinkę będę jechał. No i dobra, wylatuję z Szanghaju właśnie do samolotu. Pierwszy lot do Istambułu, nawet nie wiem ile godzin, ale bardzo dużo. Później przesiadka i kolejny do Tripolisu, do Libii. Libia będzie moim 137 krajem, jakiego odwiedzę podczas mojej podróży wojownika. Później będzie jeszcze Algieria, no i wracam do Tajlandii jeszcze na chwilę i dopiero później ruszę w dłuższą podróż. Jeśli Wam się podobają odcinki, jeśli doceniacie to, co robię, chcecie, żebym w tym roku zdobył ten 1 000 000 subskrypcji, proszę o zostawienie subskrypcji, zostawcie komentarz, lajka, dajcie znać, jak Wam się podobał Szanghaj, bo mi bardzo. Nie mogę się doczekać już, kiedy wrócę ponownie. Dobra, pozdrawiam, na razie.